Cześć, dzisiaj mam dla was niespodziankę. Małą retro konsolkę Anbernic RG40XXV model. Dzisiaj wam ją zaprezentuję, omówię jej możliwości, a na koniec zaprezentuję wam jej możliwości plus wyrażę swoją opinię. Tą konsolkę otrzymałem do testów od sklepu, którego teraz zobaczycie wstawkę sponsorowaną. Mamy wiele ofert, takich jak zanurz się w 72-godzinnym szaleństwie zakupów do 80% zniżki. Do dodatkowych $20 amerykańskich zniżki przy płatności przez PayPal lub kartę kredytową. Jeśli je przegapisz, będziesz musiał czekać rok. Link w opisie filmu do promocji. Jak chodzi o takie pierwsze wrażenia po wyciągnięciu tej konsolki z pudełka, wow, ten produkt, naprawdę nie widać, że to jest produkt tego sklepu. Naprawdę było można się spodziewać, na przykład biorąc niektóre produkty z innych tego typu konkurencyjnych sklepów jeszcze parę lat temu. Dobrze plastik spasowany, elegancko. Tak, jak chodzi o przyciski, bo to jest najważniejsze, sterowanie. Bardzo dobrze działają. Elegancko, miękko, widać, że są dobrze spasowane, nie ma takiego luzu, że te nakładki latają gdzieś, nie. Dobrze te sprzęty są, dociągają do góry, że ładnie, płynnie wchodzą, mięciutko, elegancko, tak samo joystick bardzo ładnie działa. Ja bym porównał to mniej więcej do działania na padzie Xboxa. Więc jest super, jest dobrze. Tak samo analog bardzo dobrze chodzi, działa. Jeszcze mamy tu z boku głośniej, ciszej z boku mamy przyciski. Z drugiej strony mamy włącznik i taki malutki przycisk resetu. U góry mamy mini HDMI. Tą konsolę oczywiście można podpiąć przez HDMI do telewizora. Tylko z tym, że to jest mini HDMI, nie mylić z mikro. Czyli to jest taki HDMI o połowę mniejszy od zwykłego. Są takie kable, można kupić i można do telewizora podpiąć, ale o tym i o innych możliwościach dodatkowych tego sprzętu już w dalszej części materiału w odpowiednim momencie to omówię. Co jest ważne jeszcze w tej konsoli? Mamy normalnie jacka na słuchawki i mamy wejście do ładowania, gniazdo USB-C. Normalnie USB-C, więc naładujemy spokojnie każdą ładowarką od telefonu, nie ma z tym problemu, jest dołączony kabel. Oczywiście nie mogę zapomnieć o fakcie, żeby powiedzieć wam, że są dwa gniazda na kartę SD. Micro SD oczywiście, jedna w zestawie jest dołączona 64GB, gdzie mamy wgrany system i już 6 gier mamy wgranych, żebyśmy mogli od razu a do drugiego gniazda możemy sobie dokupić kartę, też tam włożyć, też trzymać różne nasze jakby tam pliki, gry, muzykę nawet, bo odtwarza muzykę ta konsola. Teraz sobie zobaczcie specyfikacje. Anbernic RG40XXV Retro Game Console, 64 GB z ponad 5000 gier, 4.0 calowy ekran IPS 640-480p, 1 GB LPDDR4, AC Wi-Fi do gry wielosobowej, Bluetooth, ponad 30 emulatorów, strumieniowanie Moonlight, bateria 3200 mAh, 6 godzin autonomii. Dobrze, jak chodzi o rozgrywkę, bo specyfikacja specyfikacją, ale czy naprawdę na tym się dobrze gra? Tak, ja przetestowałem różne gry, nawet na PlayStation 1, te bardziej wymagające, działa to płynnie, elegancko, nie ma z tym problemu. Na NES-a, SNES-a, tamte inne konsole, które są, też to pięknie chodzi, czy 3D, Nintendo 3D? Czy DS. To ładnie chodzi, wszystkie te, co są podane emulacje, tam mamy też Amigę, mamy inne rzeczy, wszystko elegancko chodzi, działa. Z tym, że tylko tutaj zasłyszana informacja, że przy PSP emulacji
te jakieś ostatnie gierki, tych nowszych, które tam wychodziły na tą konsolę, delikatnie przy niektórych podobno mogą być jakieś problemy, ale to jest tylko zasłyszana informacja, że ponoć się lepiej trzymać starszych gier. Tylko z tymi opiniami jest tak, że co człowiek, to dla człowieka jest coś innego. Dla większości nie będzie problemem, a dla jakiejś marudy i jakaś tam mała, subtelna rzecz może być problemem, bo na przykład dłużej się ładuje ekran, ale na przykład ten typ też tak w przeszłości miał, to ta osoba go nie kojarzy, bo nie miała z tym styczności. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. HDMI do telewizora. Tak, nie mikro mylić, tylko mini HDMI. To jest po prostu o połowę mniejsze niż te zwykłe HDMI z jednej strony. Już rzadziej wykorzystywany standard, bo teraz przeważnie gdzieś tam się mikro wstawia już w aparaty, w inne sprzęty, bo wygodniej tak jest. Chociaż mini HDMI też się zdarza, tak jak na przykład w tej konsoli. Dobrze, i tak siedzieć i to długi kabel, trzymać w ręku konsolę i grać? Nie. Możemy do tego tą konsolę zsynchronizować z padem, który posiadamy. Na przykład od Xboxa. RNIC RG40XXV to świetny wybór dla retro świra, który chce sobie pograć gdzieś na mieście, mieć taką podręczną konsolkę, żeby po prostu w rękę sobie wziąć i w coś fajne gierki retro pograć. Ja polecam, potwierdzam. Da się na tym pograć, można bardzo fajne gierki pograć i można też długo grać. Bo naprawdę te przyciski nie męczą. Są dobrze wykonane, to wszystko jest fajnie spasowane. Dźwięk jest bardzo dobry, jak się w słuchawkach założy, czy nawet bez słuchawek jest przyzwoity dźwięk. Jak chodzi o te retro gierki, wiadomo, tam jest mniej zaawansowane te audio, ale też daje taki sposób klimatyczny. Nie ma z tym problemu. Wiem, tam była mowa też o tym, że do niektórych gier może być za słaba ta konsolka. To znaczy, to było wspomniane na tej zasadzie, że tą konsolę możemy sobie jeszcze rozbudowywać, upgrade'ować po swojemu, w swój soft jakiś, dogrywać nowe emulacje, nowych sprzętów i ktoś może się pokusić na przykład o PlayStation 2, żeby sobie rozkminić i tutaj przy niektórych gierkach już może być słabiej, dlatego po prostu wolałem o tym wspomnieć, żeby też ktoś się z tym liczył
Więc jak mówię, PlayStation 1, wcześniejsze konsole, które są tam wgrane emulacje, przewidziane, przetestowane, jest ok. Inne myki musicie sobie sami sprawdzać, testować po swojemu. Więc i naprawdę polecam. Warto się to jakby wyposażyć. I oczywiście chciałem zapowiedzieć, że w przyszłości pojawią się jeszcze odcinki na temat tej konsoli. Myślę, że uda nam się coś na kanale zrobić, takiego bardziej wyjść za ramy takiego zwykłego użytkowania tej konsoli i ją jeszcze po swojemu zupgrade'ować, ulepszyć, żeby zwiększyć jej możliwości i funkcjonalność. A co dokładnie nie wiem, bo jeszcze poczytam, zobaczę co można z tym zrobić i coś sobie rozkminimy na kanale za jakiś czas. Na razie, cześć, pa.